Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie budowa Druid Rozszarpanie. Jest to budowa przeznaczona na sezon 6 gry Diablo 4, czyli ten sezon, który rozpocznie się 8 października. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Rozpocznę od mojego paska umiejętności. Używam 6 umiejętności. Moja pierwsza umiejętność to jest moc specjalna druida, petryfikacja, czyli przemieniam wszystkich wrogów w kamień i ich ogłuszam. Oraz zadaję zwiększone obrażenia od trafień krytycznych wszystkim wrogom pod działaniem petryfikacji. Petryfikacja również generuje dodatkową siłę duchową, natomiast trafienie bossa petryfikacją skraca czas odnowienia o 10 sekund. Moja główna umiejętność, która zadaje najwięcej obrażeń, to jest rozszarpanie. Po użyciu tej umiejętności przemieniam się w wilkołaka i wykonuję kombinację 3 ataków. Poza tym rozszarpanie zwiększa moją szybkość ataku, przywraca mi zdrowie. Rozszarpanie wywołuje obrażenia od zatrucia w ciągu 5 sekund. Umiejętność trzecia to jest umiejętność defensywna. Po użyciu tej umiejętności zostaje mi przywrócone zdrowie i każde zabicie wroga skraca czas odnowienia zewu krwi o 1 sekundę. Następna umiejętność defensywna to jest ziemny szaniec, czyli otrzymuję barierę. Dzięki użyciu ziemnego szańca otrzymuję nieustępliwość. Moją umiejętnością podstawową są pazury, czyli generuje 15 punktów siły duchowej pod postacią wilkołaka. Pazury również wywołują obrażenia od zatrucia w ciągu 6 sekund. I moją ostatnią umiejętnością na pasku jest zbroja cyklonu. Jest to umiejętność defensywna. Po użyciu tej umiejętności otrzymuję redukcję obrażeń niefizycznych oraz użycie tej umiejętności odrzuca wrogów, zadając im określone obrażenia. Wrogowie, którzy są odrzuceni przez zbroję cyklonu, są również spowolnieni o 70% na 2 sekundy. I co 10 sekund zbroja cyklonu wzmacnia się, powodując, że zadawane mi obrażenia zapewniają 30% redukcji obrażeń na 2 sekundy. Teraz przejdę do podstawowych statystyk. Moc ataku 10964, pancerz 1000, zdrowie 4879. Najważniejszy współczynnik dla druida to jest siła woli. U mnie 2061. Moje pozostałe współczynniki odporności wymaksowane. Premia do szybkości ataku 53,5, szansa na trafienie krytyczne 87,5, obrażenia od trafień krytycznych 4915,4 i tak wyglądają pozostałe. Mój hełm to jest starożytny, mityczny, unikatowy hełm. To jest hełm, który pojawi się w sezonie 6 gry Diablo 4. Dzięki temu, że posiadam ten hełm na wyposażeniu, zadaję obrażenia zwiększone o 60% razy. W przypadku bossów ten efekt zawsze uaktywnia się, gdy zadaję obrażenia. Jeżeli chodzi o doskonalenie, to najlepiej mieć 2 razy plus 25% do afiksu do umiejętności główne i raz do szansy na trafienie krytyczne. W hełmie mam 2 runy. Pierwsza runa rytuału, czyli muszę użyć 20 razy niepodtrzymywanej umiejętności głównej. W tym przypadku to jest moje rozszarpanie. Jeżeli spełnię ten warunek, w tym momencie użyję petryfikacji druida. Starożytny, mityczny, unikatowy napierśnik. Doskonalenie tutaj powinno być 2 razy do redukcji obrażeń i raz do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. Tutaj mam też 2 runy włożone. Jeżeli 100 razy unieruchomię, ogłuszę, powalę lub zamrożę wroga, w tym momencie użyję okrzyku wojennego barbarzyńcy. Moje starożytne, legendarne rękawice, afiksy do maksymalnego zdrowia, do pancerza, do umiejętności głównych. Afiksy, które uzyskałem dzięki hartowaniu, to do aktywnego rozmiaru zbroja cyklonu oraz dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych.
Rękawice naznaczyłem aspektem majaczącej bestii. Kiedy używam pędu, rozszarpanie wyszukuje pobliskich zatrutych wrogów i zadaje im obrażenia zwiększone o 60%. Moje spodnie to unikatowe spodnie. Podczas testów nie zdobyłem starożytnych, legendarnych, unikatowych spodni, wobec czego mogłem je udoskonalić tylko raz. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wypadło 3 razy plus 25% do redukcji obrażeń podczas aktywnej nieustępliwości. Kiedy uzyskuję u mojego druida nieustępliwość, uzyskuję ją po użyciu zimnego szańca. Starożytne, legendarne buty, afiksy do siły woli, do maksymalnego zdrowia, do pancerza. Dzięki hartowaniu uzyskałem afiks do szans na ogłuszenie oraz do szybkości ruchu. Buty naznaczyłem ciemiężącym aspektem, czyli czas działania moich efektów ograniczania kontroli jest wydłużony o 20%, a wrogom z nieustępliwością zadają obrażenia zwiększone o 45%. Moja broń to rozrywacz ciał, jest to unikatowa buława, również nie zdobyłem jej wersji starożytnej. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wypadło 3 razy do siły woli. Tutaj jest bardzo ważny aspekt, czyli po użyciu umiejętności defensywnej zadają obrażenia pobliskim zatrutym wrogom i te obrażenia są zwiększone o 50% za każde 100 punktów mojej siły woli. Moja aktualna premia to jest 1000%, czyli po użyciu umiejętności zbroja cyklonu, ziemny szaniec i zew krwi. Mój amulet to jest starożytny, legendarny amulet, afiksy do siły woli, bardzo ważny afiks do zatrucia jadem, jest go bardzo ciężko uzyskać, oraz do umiejętności pasywnej toksyczne pazury. Podczas hartowania uzyskałem afiksy do redukcji czasu odnowienia ziemny szaniec oraz dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Amulet naznaczyłem aspektem zwinnego wilka. To jest nowy aspekt, który pojawi się w sezonie 6 gry Diablo 4. Rozszarpanie zyskuje 4. atak, który trafia wszystkich otaczających wrogów, zadaje obrażenia zwiększone o 90% i ma gwarantowane trafienie krytyczne. Mój pierwszy pierścień to unikatowy pierścień. Można go zdobyć u Warszana. Podczas doskonalenia najlepiej jakby wypadło 2 razy do siły woli, może być raz do redukcji czasu odnowienia. Gdy używam umiejętności specjalnej, a następnie używam jej ponownie po 5 sekundach, przyciągam odległych wrogów i zadaję im 270 punktów obrażeń fizycznych. I te obrażenia są zwiększone za każdy 1 punkt mojej siły woli. Moja aktualna premia to jest 4122%. Starożytny mityczny unikatowy pierścień bezgwiezdnej nocy, czyli dodatkowe obrażenia i redukcja ilości zasobu potrzebnego do użycia umiejętności. Podczas doskonalenia 2 razy do szansy na trafienie krytyczne i raz do umiejętności głównej. Mój starożytny legendarny totem, afiksy do siły woli, do maksymalnego zdrowia, do szansy na trafienie krytyczne. I tutaj hartowanie kompletnie mi nie wyszło. Chciałem trafić afiks, szansa na to, że rozszarpanie uderzy 2 razy. Drugi afiks uzyskany dzięki hartowaniu to dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Totem naznaczyłem aspektem odwetu, czyli moje umiejętności główne zadają obrażenia zwiększone maksymalnie o 45% w oparciu o moje umocnienie zdrowia. Teraz duchowe dary. Jeleń. Duchowy dar mam przyznany. Otrzymuję 15% mniejsze obrażenia od wrogów elitarnych. Orzeł, tutaj mam przyznane 2 dary duchowe, zyskuję premię 15% do szybkości ataku i zyskuję premię 30% do obrażeń od trafień krytycznych. Wilk, wybrałem pobudzenie, szczęśliwy traf, zadawanie obrażeń ma do 15% szans na przywrócenie 30 punktów siły duchowej. I wąż, cisza przed burzą, umiejętności magii natury, czyli moja umiejętność
petryfikacji, moja umiejętność ziemny szaniec i umiejętność zbroja cyklonu mają maksymalnie 10% szans na skrócenie czasu odnowienia mojej mocy specjalnej o 2 sekundy. Moje drzewko umiejętności w umiejętnościach podstawowych mam wybrane pazury, czyli generuję siłę duchową, zwiększam szybkość ataku i wywołuję dodatkowe obrażenia od zatrucia. Przyznałem 1 punkt na wzmocnione pazury i zaciekłe pazury 1 punkt. W umiejętnościach głównych rozszarpanie mam na randze 20. Przyznałem tutaj 5 punktów, udział przedmiotu jest 15. Wzmocnione rozszarpanie i szaleńcze rozszarpanie. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych mam serce dziczy na +1 i +3 dzikie impulsy. Na +1 instynkt drapieżnika i +1 leśne opuszki. Z umiejętności defensywnych mam wybrane 3 umiejętności. Ziemny szaniec, wzmocniony ziemny szaniec, zbroja cyklonu, przyznałem 1 punkt, wzmocniona zbroja cyklonu i zachowawcza zbroja cyklonu. Trzecią umiejętnością defensywną zew krwi, przyznałem 1 punkt, wzmocniony zew krwi i wrodzony zew krwi. Z umiejętności pasywnych +1 hard przodków i +3 na czujność. Oraz ostatnia umiejętność w umiejętnościach defensywnych, umiejętność pasywna, odwet +3. To jest nowa umiejętność, która pojawi się w sezonie 6 gry Diablo 4, czyli zadaję zwiększone obrażenia o 12% przez 5 sekund po użyciu umiejętności defensywnej. W umiejętnościach kompanów mam na +3 Feral Aptitude, czyli zadaję obrażenia zwiększone o 9%, jeżeli jestem w pełni sił i jeżeli moja szybkość ruchu jest powyżej 100%. I te bonusy mogą się sumować. W umiejętnościach gniewu mam wybrane tylko umiejętności pasywne, neurotoksyna na 1, toksyczne pazury na randze 8 i na randze 7 zatrucie jadem. Z mocy pasywnych mam wybraną petryfikację i tutaj przyznałem 5 punktów, większą petryfikację 1 punkt i największą petryfikację 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych mam na +3 katastrofę, czyli zadają obrażenia zwiększone o 15% przez 8 sekund po użyciu mocy specjalnej. Na +3 szybka przemiana, na +3 wyostrzone zmysły i na +3 hard natury. Postawa obronna na +3, gruboskórność na +2 i determinacja natury na +3. Z kluczowych mocy pasywnych mam wybraną moc wilcza zajadłość, czyli co trzecie trafienia umiejętnością wilkołaka wywołuje trafienie krytyczne i zadaje obrażenia o 70% większe. Jest podwajane do 140% w przypadku okaleczonych wrogów. W mojej tablicy mistrzostwa w sezonie 6 gry Diablo 4 możemy wybrać tylko 5 tablic mistrzostwa i tak wyglądają moje. Tablica pierwsza, tablica podstawowa. W gnieździe glifu mam glif wilkołak, czyli dodatkowe obrażenia, jeżeli jestem pod postacią wilkołaka. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rozkwit, zawziętość, pobudzenie, animusz. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest tablica rządza rzezi. Tutaj odblokowałem legendarny węzeł, czyli trafienia krytyczne umiejętnościami wilkołaka przywracają 2 punkty siły duchowej. W gnieździe glifu umieściłem glif opieka, czyli ja i moi kompani, ja nie mam kompanów, zadajemy obrażenia niefizyczne zwiększone o 10%. Użycie tego glifu zapewnia mi plus 520% do wszystkich rzadkich węzłów w zasięgu, czyli do tego węzła.
zdziczenie i do tego węzła regenerację. Tutaj odblokowałem jeszcze jeden rzadki węzeł, zew dziczy. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest wzmożona nikczemność, czyli kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej 3 zatrutych wrogów, zadają obrażenia zwiększone 45% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif duch, czyli otrzymuję dodatkową premię do obrażeń od trafień krytycznych. Odblokowałem również takie rzadkie węzły jak długie kły, toksyczna zguba, zrodzenie z natury i odporność na truciznę. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest starożytne przewodnictwo. Po wykorzystaniu 75 punktów siły duchowej zadają obrażenia zwiększone o 30% przez 5 sekund. W gnieździe glifu umieściłem glif zguba, czyli dodatkowe obrażenia typu trucizna oraz wszystkie efekty zatrucia mają 15% szans na zadawanie podwójnych obrażeń z upływem czasu, czyli na zadawanie obrażeń od trucizny. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to animusz, moc duchowa, harmonia i moją piątą tablicą mistrzostwa jest natura bestii. Po użyciu zmiennokształtności wymagana liczba punktów siły duchowej jest zmniejszona o 5% na 10 sekund, maksymalnie o 45%. Kiedy zdobędę 10 kumulacji, premia resetuje się, a czas odnowienia mojej mocy specjalnej jest skrócony o 5 sekund. W gnieździe glifu mam umieszczony glif przewaga, czyli dzięki temu zadaję obrażenia fizyczne zwiększone o 15% wrogom nieelitarnym i bossom oraz ten glif zapewnia mi premię do wszystkich rzadkich węzłów, czyli do determinacji i do zmiennokształtności. Poza tym odblokowałem jeszcze jeden rzadki węzeł, to jest zawziętość. Teraz jak gram tą postacią, czyli ziemny szaniec i cały czas używam rozszarpania. Zbroja cyklonu, zew krwi, petryfikacja i rozszarpanie. Ziemny szaniec. Nie jestem jeszcze gotowy. Zew krwi, zbroja cyklonu, Nie jestem jeszcze gotowy. petryfikacja, rozszarpanie i widzicie, wszystko ginie. Zbroja cyklonu, ziemny szaniec, zwiększone obrażenia po użyciu umiejętności defensywnej, Muszę chwilę zaczekać. zew krwi, ziemny szaniec, petryfikacja, zew krwi i cały czas rozszarpanie. Ziemny szaniec, zew krwi i zwiększone obrażenia. Petryfikacja, zbroja cyklonu, ziemny szaniec, zew krwi, petryfikacja, ziemny szaniec, zbroja cyklonu. Petryfikacja, rozszarpanie, zew krwi, ziemny szaniec, zew krwi,
Petryfikacja, zew krwi, zbroja cyklonu, cały czas rozszarpanie. O, i z elity wypadła mi runa. Runa Ono. Rozszarpanie. Zew krwi. Umiejętność defensywna. Zwiększone obrażenia. Zbroja cyklonu. Petryfikacja. Ziemny szaniec. Zbroja cyklonu. Petryfikacja. Ziemny szaniec. Zew krwi. Ziemny szaniec. Petryfikacja. Nie jestem jeszcze gotowy. Doceniam to. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Zapraszam do mojego klanu Bractwo Wiru. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie. Dziękuję.